nadajnikowy.pl. Dzisiaj wyjątkowo odcinek na temat robaków, owadów. Nie o herbacie, nie o naparach, tylko o owadach. Tak naprawdę nie tylko. Okazuje się, że owady są związane z herbatą i że tak jak my też ją lubią. To oczywiście każdy jest w stanie sobie wyobrazić. Na plantacjach herbacianych używa się różnego rodzaju pestycydów, czyli czy to naturalnych bardziej, czy mniej środków owadobójczych, albo takich, które odstraszają owady. Krótko mówiąc, łatwo sobie wyobrazić, że owady nie są pożądane na plantacjach herbacianych. I nikt nie chciałby ich tam widzieć. Tymczasem jest jeden robaczek, który nazywa się Jacobiaska formosana, czyli taki wesoły, malutki konik polny, który jest pożądany, którego miło widzimy na plantacjach i wręcz jest niezbędny do wytworzenia niektórych typów herbaty. Okazuje się otóż, że na Tajwanie produkuje się herbatę za pomocą koników polnych, czyli za pomocą ich żuwaczek, czy co one tam mają, tych dziąsełek, tego gryzą, krótko mówiąc, tę herbatę. Podgryzają liście herbaciane i takie liście zamiast zostać wyrzucone, trafiają do obróbki, trafiają na sklepowe półki i osiągają zawrotne ceny i świetną jakość. W jaki sposób odkryto na Tajwanie produkcję herbaty za pomocą koników polnych? No bo właściwie można sobie wyobrazić, że raczej je zwalczano od zawsze, więc skąd pierwsza partia? Jest na ten temat legenda, która mówi, że pewien wieśniak, chłop, plantator herbaciany, zaniedbał, powiedzmy, opiekę nad swoimi roślinami, no i zauważył, że jego najmłodsze listeczki i pączuszki, najcenniejsze na krzewie herbacianym, zostały pogryzione przez specyficzny gatunek niewielkiego konika polnego, którego również na krzewach zaobserwował. No i powinien był zebrać, wyrzucić i płakać, być smutnym. Zmarnował się plon, ale on był spryciarzem i postanowił jednak obrobić tę herbatę. Po prostu przeprowadzić kolejne procesy, aż do ostatecznego wysuszenia i ten swój produkt spróbować jeszcze sprzedać. Wybrał się więc do kupca. Kupiec przeprowadził sobie degustację i stwierdził, że herbata jest wyśmienita, wspaniała i że należy się dwakroć więcej pieniędzy za nią niż dotychczas. Ucieszony chłop wrócił do domu i zaczął opowiadać sąsiadom, jak to robaczywą herbatę 2 razy drożej sprzedał. Niestety nikt nie chciał dać mu wiary. Uważano, że przesadza, że wymyśla, że blefuje. No i właśnie w ten sposób nazwano jego herbatę Feng Peng Cha, czyli po prostu można powiedzieć herbata samochwały. Taka herbata, no wiecie, by nie użyć gorszych słów. No i w ten sposób odkryto, ale nie uwierzono w nią. Niemniej temat się rozwinął, herbata zaczęła być produkowana szerzej. A skąd w ogóle ten smak, można by się zastanowić, co ten konik polny w ogóle robi na tej herbacie, że ona się robi taka pyszna. Okazuje się, że on po prostu podgryzając liście, po pierwsze sprawia, że one nie do końca się rozwijają, już zaczynają lekko oksydować na krzewie, ale poza tym sama roślina zaczyna wydzielać konkretne związki z grupy monoterpenów i one mają bardzo charakterystyczny, wyraźny, mocny, miodowo-owocowy smak, aromat i obecność właśnie tych substancji wpływa na smak gotowej herbaty, a nie mogłaby powstać właśnie bez podgryzienia jej przez koniki polne. To też cały sekret. Najbardziej charakterystycznym i najbardziej znanym przykładem robaczywej herbaty tajwańskiej jest Oriental Beauty, czyli Dan Phan Mei Rien. Tak w oryginale się nazywa, przy czym bardziej powszechna jest nazwa jednak Oriental Beauty, którą notabene podobno według legendy, nie można powiedzieć, że to jest legenda. Mówi się, że nazwę tę wymyśliła królowa brytyjska, kiedy napiła się po raz pierwszy tej herbaty, stwierdziła, że jest piękna. No jest piękna, napar jest piękny, liście są piękne, smak jest piękny. Krótko mówiąc, jako że jest to ze wschodu, z orientu, no to królowa wiedziała, że to Oriental Beauty
orientalna piękność, no i ta nazwa przylgnęła do tego oolonga, ponieważ mówimy o oolongu. Jest to herbata produkowana właśnie z obgryzionych przez koniki polne krzewów i jest wysoko oksydowana, jak na tajwańskiego oolonga. Znacie zresztą różne oolongi z Tajwanu, wiecie, że no raczej nie są wysoko oksydowane, tymczasem ta jest około 70% utlenienia liścia. Co więcej, z uwagi na koniki zbiera się ją tylko i wyłącznie w lecie, w pełni gorących, upalnych letnich dni, nie tak jak inne wiosną. No i tutaj no, tak po prostu obgryzają te koniki, więc produkcja jest w lipcu. Co więcej, używa się tylko i wyłącznie najmłodszych obgryzionych pączków i 2 kolejnych listeczków, no więc jak sami rozumiecie, ilość herbaty jest znikoma, cena wysoka. Dlaczego tak jest? No po pierwsze, mało się jej produkuje, bo mało jej zostaje, ponieważ jej nie pryskamy, ponieważ zabilibyśmy koniki, które są potrzebne, więc inne robale też tam są. Krótko mówiąc, no, większość zbioru jednak idzie na śmietnik, bo jest całkowicie zjedzona przez robale. To, co się udaje uzyskać, i tak trzeba wziąć najmłodsze 3 listeczki i to jeszcze w środku lata, więc rzadko i drogo dorwiemy tę herbatę, ale kiedy dorwiemy, będziemy się cieszyć wyjątkowo intensywnym, owocowym aromatem i sporą słodyczą bez goryczy. To jest charakterystyczne dla tych herbat. To też warto pochylić się nad nią. Bardzo ciekawym przedstawicielem konikowej tajwańskiej herbaty jest Formosa Honey Black Tea, czyli herbata produkowana jak najbardziej przy użyciu wspomnianych koników polnych, które obgryzają najmłodsze pączuszki, których ślina miesza się z sokami, gdzie zachodzi już wstępna fermentacja, czyli oksydacja. No i efekt jest taki, że herbata ta ostatecznie ma smak bardzo intensywnie miodowy, do tego stopnia, że trudno uwierzyć, że nie ma tam dodatku miodu. Trudno kogoś nawet przekonać, że nie jest po prostu dodany tam miód, ponieważ tak bardzo przypomina miód. Jest to herbata czarna, no nie do końca czarna, bo tak naprawdę jest to oolong. Jest to właściwie odmiana Oriental Beauty, która jest oksydowana bardziej. Oriental Beauty około 70%, tymczasem ta herbata aż do 95%, czyli jest już prawie że czarna, dlatego nazywa się ją czarną, chociaż klasyfikujemy ją jako oolonga. To też jest to taki nietypowy oolong. Niemniej aromat miodu bardzo komponuje się z czarną herbatą, więc myślę, że dobrym posunięciem było właśnie eksperymentowanie z długością oksydacji i doprowadzenia jej aż do takiej czarnej postaci. Niesamowite, jak czarna herbata z miodem. No, gdybym sam tego nie parzył, byłbym pewien, że ktoś mi tutaj miodu dolał. Niezwykłe. Jest to jedna z bardziej nietypowych herbat, jakie piłem z Tajwanu i ukłony w stronę koników polnych. Wielką robicie robotę, naprawdę gryząc te listki. Jestem zachwycony i kolejny argument za tym, żeby nie opryskiwać upraw. Niech żyje ekologiczna uprawa herbaty w towarzystwie i w symbiozie z pachikonikami. Jako ciekawostka należy wspomnieć, omawiając robaczywe herbaty, jeszcze o jednej, która jest już naprawdę nietypowa i naprawdę no, trudna, powiedzmy, i do zdobycia, i do wypicia. Kojarzycie zapewne kawę Kopi Luwak, czyli taką, która przeszła przez układ pokarmowy takiego
kota, czy tam jakiegoś wiewiórka. No więc przy herbacie jest podobnie. No, pomijam fakt, że istnieje Chińczyk, który karmi pandy liśćmi herbaty i zbiera ich odchody, które parzy, ponieważ uważa, że właściwie większość jest niestrawiona i się nadaje. To tutaj mowa o robakach i o ich odchodach. Wyobraźcie sobie, że jest taki gatunek ćmy, który ma takie gąsienice larwy, które siedząc na liściach herbaty zjadają je i zostawiają takie odchody, które w sumie wyglądają jak takie maleńkie granulki i są ludzie, którzy to zbierają. Zbierają te odchody, granulki i to się parzy. I to się nazywa pupupuer i to jest bardzo zdrowe. Co więcej, nie jest to tylko takie wierzenie, ale nawet powstały już prace naukowe, które wyszczególniają, co to też tam w tej herbacie jest. Podobno dużo aminokwasów, polifenoli, bardzo zdrowe. Czasem się to miesza z inną herbatą, czasem się to po prostu od tak parzy. Bardzo drogie, do $2000 za kilogram, ale możecie sobie wyobrazić, ile trwa na zbieranie kilograma gąsieniczych kubek. No, może piliście, może zamierzacie, ja nie wiem, czy się skuszę, ale chyba tak, jeśli będę miał okazję, to chyba sobie nie odpuszczę. To tyle, jeśli chodzi o robacze herbaty. Może znacie jeszcze jakieś, może używacie na co dzień, piszcie do nas i do zobaczenia na czajnikowy.pl.